Wyobraźcie sobie urokliwe miasteczko, gdzie historia harmonijnie łączy się z pięknem natury. Witajcie w Półtusku, prawdziwej Wenecji Mazowsza. Szukacie pomysłu na idealny weekendowy reset z dala od zgiełku? Zobaczcie, dlaczego to miejsce skradnie wasze serca. Półtusk jest bardzo starym miastem. Prawa miejskie uzyskał mniej więcej w połowie XIII wieku, około 1257 roku. Miasto znane jest przede wszystkim z pięknego rynku, który jest najdłuższym brukowanym rynkiem w Europie. Ma około 400 metrów długości i jakieś 50 metrów szerokości. W Półtusku znajduje się oczywiście wiele pięknych, okazałych świątyń, które warto zobaczyć. Jest również zamek, w którym obecnie mieści się hotel. Miasto jest ogólnie bardzo ładne. Z takich ciekawostek, które jeszcze warto poznać o Półtusku, to jest to, że w 1806 roku miała tutaj miejsce bitwa pomiędzy wojskami Napoleona Bonapartego i wojskami rosyjskimi. Tak naprawdę nie została ona rozstrzygnięta, natomiast ta bitwa została upamiętniona na łuku triumfalnym w Paryżu. Sam Napoleon bywał tutaj dwukrotnie, w 1806 i 1812 roku. Z innych ciekawostek, o których również warto wspomnieć, to w 1868 roku spadł tutaj meteoryt, zwany później meteorytem półtuskim, a jego fragmenty znajdują się m.in. w British Museum w Londynie i w Polskiej Akademii Nauk. Stare miasto w Półtusku otoczone jest przez starożytne Narwi, które tworzyło tutaj taką naturalną ochronę niczym fosa. W tej chwili tutaj są robione bulwary, bardzo pięknie to wygląda i można się nimi przespacerować. Rynek w Półtusku jest najdłuższym brukowanym rynkiem w Europie. Ma około 400 metrów długości, chociaż gdzieś tam czytałem, że może nawet 380, ale załóżmy, powiedzmy, ogarniając około 400 metrów. Jego szerokość to 50 metrów. W tej chwili tam za mną znajduje się bazylika, w której przed chwilą byłem, natomiast sama zabudowa wokół rynku jest taka niska, jednopiętrowa. Są to budynki, które tak wyglądają na raczej początek XX wieku, być może niektóre są z końca XIX wieku. Natomiast w tej chwili tu przede mną, przed chwilą widzieliście go w tle, stoi ratusz, a za nim wieża, w której znajduje się Muzeum Regionalne. Spacer warto zacząć od samego centrum. To właśnie tutaj, na najdłuższym brukowanym rynku w Europie, stoi charakterystyczna gotycka wieża ratuszowa. To zresztą świetny punkt orientacyjny podczas całego zwiedzania. Warto wejść do środka, bo w jej murach mieści się Muzeum Regionalne. Zobaczycie tam ciekawe znaleziska i poznacie historię miasta. Co ważne, będąc na samej górze wieży, można wyjrzeć przez niewielkie okienka i z tej perspektywy podziwiać widok na cały rynek. Z góry miasto wygląda zupełnie inaczej. Kilka kroków dalej, w jednej z rynkowych kamienic, znajduje się drugi oddział muzeum. Czekają tam na Was kolejne wystawy, które dobrze dopełniają opowieść o dawnym Półtusku. Warto zarezerwować sobie czas, aby na spokojnie odwiedzić oba miejsca.
Jednym z bardziej znanych mieszkańców Półtuska jest pan Krzysztof Klęczon, który się tutaj urodził. Krzysztof Klęczon był członkiem m.in. Czerwonych Gitar i Trzech Koron. W tej chwili sobie siedzę z nim na ławeczce, a tak naprawdę oczywiście jest to pomnik pana Krzysztofa, który można zobaczyć tutaj w części rynku, która znajduje się koło zamku. Z rynku przenosimy się nad rzekę Narew, gdzie znajduje się zamek w Półtusku. Dawniej była to rezydencja biskupów płockich, a dziś mieści się tutaj 3-gwiazdkowy hotel. Budynek robi świetne wrażenie już z daleka. Zamek to jednak nie tylko ciekawa architektura, ale przede wszystkim wielka historia. W przeszłości to miejsce gościło w swoich progach naprawdę potężne osobistości. Przebywali tam m.in. król Zygmunt III Waza, król Szwecji Karol XII i rosyjscy carowie Aleksander I i II. Spacerując po dziedzińcu można na chwilę wyobrazić sobie ten dawny królewski klimat. Warto wejść również do samego budynku. W ogólnodostępnych korytarzach można obejrzeć niewielką wystawę, a na niej zobaczyć chociażby moździerze. To fajne dopełnienie spaceru, który pozwala jeszcze lepiej poznać bogatą przeszłość tego obiektu. Spacerując z rynku w stronę zamku, na pewno zwrócicie uwagę na niewielką urokliwą kaplicę świętej Marii Magdaleny, która została odbudowana w latach powojennych. Poza samym zamkiem warto zajrzeć też do przylegającego parku. To fajne miejsce na chwilę odpoczynku, warto obejść cały kompleks dookoła, aby w pełni poczuć klimat tego historycznego miejsca. Znajduję się w tej chwili przed Bazyliką Kolegiacką Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Pierwsze wzmianki o tutejszym kościele pochodzą gdzieś z około 1230 roku, natomiast budynek, który stoi w tej chwili tutaj za mną, ta świątynia została wybudowana około połowy XV wieku. Generalnie jest bardzo cennym zabytkiem, ponieważ wewnątrz znajduje się ołtarz z początku XVIII wieku. Znajduje się również 15 barokowych ołtarzy bocznych, z których większość również pochodzi z XV wieku. Wnętrze jest podobno bardzo ładne i warto wejść do środka. W tej chwili akurat trwa msza, ja spróbuję troszeczkę później, może się uda. Ale to, co naprawdę kradnie tu całą uwagę, to niesamowite renesansowe sklepienie w nawie głównej, nazywane wręcz sklepieniem półtuskim. Jest gęsto pokryte przepięknymi kolorowymi polichromiami. Ten misterny detal dosłownie zmusza do zadarcia głowy i nadaje całemu wnętrzu absolutny, unikalny charakter. Warto też zwrócić uwagę na piękne renesansowe epitafia. A gdy już wyjdziecie na zewnątrz, to rzućcie jeszcze okiem na stojący tuż obok zabytkowy budynek plebanii. Półtusk w przeszłości był otoczony murami obronnymi. W czasach obecnych niestety za wiele się nie zachowało. W tej chwili za mną widać basztę, która jest właściwie chyba jedynym reliktem tych murów obronnych, które tu kiedyś istniały, chociaż tutaj za mną jest kościół i w tym mniej więcej fragmencie, gdzie pokazuję palcem, zachował się fragment murów, który jest wkomponowany w ścianę, więc prawdopodobnie to jest też drugi fragment, który jest. No i być może też będzie coś koło zamku, ale tam jeszcze nie dotarłem, natomiast tak generalnie przygotowując się do wyjazdu, czytałem, że właściwie ta baszta jest jedyną taką pozostałością. Zostając jeszcze w historycznym klimacie, warto zajrzeć do kościoła świętych Piotra i Pawła. Jego historia sięga 1570 roku, ale to, co widzimy dziś, jest dowodem na ogromny upór. W połowie XVII wieku budynek niemal całkowicie strawił pożar. Po latach mozolnej odbudowy w końcu doczekał się konsekracji w 1718 roku, by niestety spłonąć częściowo po raz kolejny, podczas wielkiego pożaru miasta pod koniec XIX wieku. Mimo tych wszystkich katastrof świątynia za każdym razem podnosiła się z ruin, byśmy mogli ją podziwiać do dzisiaj. Wychodząc nieco poza granice dawnego Starego Miasta, trafimy do kościoła Świętego Krzyża.
Zwraca on uwagę swoim specyficznym, wyciszonym klimatem, ponieważ obecnie otoczony jest przez cmentarz. Sama świątynia powstała w XVI wieku i choć króluje tu styl późnogotycki, to wprawne oko bez problemu wyłapie na zewnątrz również ciekawe elementy barokowe i klasycystyczne. Spacerując dalej ulicami Półtuska, warto zatrzymać się przy urokliwym kościele świętego Józefa. To kolejna architektoniczna perełka na naszej trasie. Świątynia powstała w XVII wieku i reprezentuje ciekawy styl wczesnobarokowy. Choć z zewnątrz jej bryła może wydawać się dość prosta i klasyczna, to prawdziwa niespodzianka czeka na Was w środku, jeśli tylko będziecie mieli okazję tam zajrzeć. Zobaczycie piękne, zabytkowe wyposażenie, które pochodzi już z XVIII wieku. Ten kontrast między surowszymi murami a bogatszym wnętrzem robi naprawdę świetne wrażenie. Warto przespacerować się też kawałek dalej, poza granice dawnego Starego Miasta, żeby zobaczyć budynek dzisiejszego archiwum. Co w nim takiego niezwykłego? Mieści się ono w potężnych murach dawnego gotyckiego kościoła Najświętszej Maryi Panny, zbudowanego jeszcze na przełomie XV i XVI wieku. To naprawdę świetny przykład na to, jak historyczna architektura potrafi dostać zupełnie nowe życie. Ponad 100 metrów od dawnej linii murów wpadnie Wam w oko charakterystyczna baszta. Wygląda zupełnie jak fragment dawnych obwarowań, ale tak naprawdę to pozostałość dawnego szpitala z 1536 roku, mocno przebudowywanego w kolejnych stuleciach. Będąc w tej okolicy, koniecznie zajrzyjcie pod wzgórze Abrahama. Kryją się tam pojezuickie piwnice, których historia sięga aż XVI wieku. Podczas zwiedzania uważnie patrzcie pod nogi, bo do dzisiaj zachowały się oryginalne fragmenty dawnej posadzki. Samo wzgórze jest fajnym miejscem na odpoczynek od miejskiego zgiełku, a na jego obrzeżach zobaczycie schron z II wojny światowej. Ostatnim miejscem, które chciałem Wam pokazać, jest miejska plaża nad rzeką Narew. To idealne miejsce na letni wypoczynek. Skończyłem zwiedzać Półtusk. Mam nadzieję, że wszystkie atrakcje, które widzieliście na filmie, bardzo się Wam podobały. Ja uważam wycieczkę za udaną. Miasto jest bardzo ciekawe i gdybym kiedyś był tu ponownie, to chętnie zatrzymam się jeszcze raz.